Tak naprawdę humanistyka zawsze była reakcją na zastaną rzeczywistość. Tak naprawdę architektura i urbanistyka zawsze przynależała de facto do dziedziny humanistycznej. Natomiast pewne ramy, w które jesteśmy wtłoczeni poprzez te struktury takie ministerialne, związane po prostu z tym administracyjnym podziałem dyscyplin, czasem zacierają jakby tą płynność. To jest, bym powiedziała, o takim charakterze transgresyjnym, przekraczającym granice dyscyplin, dziedzin. Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzisiejszy podcast prowadzi dr Aleksandra Wójtowicz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierowniczka studiów podyplomowych Humanistyka Architektoniczna oraz projektu Humanistyka Architektoniczna jako propozycja w ramach humanistyki obywatelskiej. Członkini Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Sformułowała założenia literaturoznawstwa architektonicznego. Jej gośćmi są dr Krystyna Ilmurzyńska, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalistka w zakresie integracji architektury i urbanistyki w kontekście życia społecznego i przyrodniczego, autorka oraz współautorka projektów architektonicznych zrealizowanych wspólnie z Markiem Budzyńskim i Zbigniewem Badowskim. Doktor habilitowany Włodzimierz Pesel, kulturoznawca, skandynawista, badacz kultury miejskiej i urbano-marginaliów. Należy zaznaczyć, iż jest to jego autorski koncept. Z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca studiów miejskich przy Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Dr Andrzej Skalimowski, historyk specjalizujący się w dziejach społecznych, historii architektury, urbanistyki oraz tematyce związanej z przestrzennym rozwojem przemysłowym, adiunkt w Instytucie Historii i Nauki PAN oraz kierownik działu naukowego Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Literaturoznawstwo architektoniczne jest podejściem nastawionym na cel, który angażuje różne metody badawcze, różne ujęcia literaturoznawcze i z zakresu kulturowych badań nad przestrzenią, ale realizowane w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie społeczne, czyli wpisujące się w politykę nauki dążącą do społecznego oddziaływania badań humanistycznych. Wpisuje się w założenia humanistyki zaangażowanej poprzez propozycję badań, w ramach których literaturoznawca analizujący relacje przestrzeni i społeczeństwa przez pryzmat zapisów tekstowych może zaoferować wyniki swoich badań gremiom decyzyjnym, architektom, urbanistom, tym sektorom, które odpowiadają za przekształcanie, analizowanie i tworzenie przestrzeni, zarówno jej fizycznym, jak i, co jest bardzo istotne, kulturowym wymiarze. Jak architekci, którzy są sprawcami w tej dziedzinie związanej z przestrzenią fizyczną, zapatrują się na kwestię zależności przestrzeni realnej i wyobrażonej. Zwracam się tu do dr Krystyny Ilmurzyńskiej. Czy w procesie projektowym jest miejsce na uwzględnienie sfery emocji, wrażeń? A jeśli tak, wydaje mi się, że tak, to w jaki sposób uobecnia się ta wrażliwość autora projektów architektonicznych, urbanistycznych? Jakie są zasoby, materiały istotne w procesie projektowania nie tylko przestrzeni w jej fizycznym wymiarze, ale także w tym wymiarze wyobrażonym? Ja zaczęłabym od tego, że architekci operują przestrzenią wyobrażoną, bo rzeczywistymi sprawcami są ci, którzy budują albo mają władzę, choćby finansową czy polityczną nad tym, co jest budowane. Także architekci, nie mówiąc już o urbanistach, zawsze operują wyobrażeniem przestrzeni i wydaje mi się, że istotnym, chociaż może teraz trochę niedostrzeganym aspektem jest cały czas ten rdzeń twórczości pozaracjonalnej w projektowaniu,
ponieważ właśnie ta sfera osobistej wrażliwości, czy odczuć, czy emocji jest czymś nieuniknionym. To jakby wiadomo, że nawet nauki ścisłe opierają się na pewnych pomysłach czy założeniach, które nie są możliwe do zweryfikowania empirycznie czy do wywiedzenia z jakichś ścisłych praw. I architektura tym bardziej. Także nawet jeżeli projektowanie teraz teoretycznie wynika z bardzo pragmatycznych przesłanek, jest bardzo mocno uwarunkowane wszystkimi formalnymi sprawami, oczywiście finansowymi czy technicznymi, to jednak cały czas sposób, w jaki rozwiązujemy te zadane problemy, no on, myślę, wynika z naszego wnętrza, po prostu z naszego myślenia i z naszego widzenia świata. Także wchłanianie w siebie wszystkich możliwych punktów widzenia, metafor, które widzimy wokół siebie albo właśnie wyczytujemy w literaturze, no uważam, że jest tutaj kluczowe. Po prostu z tego wynika też nasza wrażliwość. I myślę, że literatura, szczególnie literatura piękna, jest takim medium, które pozwala na bezpośredni niejako transfer pewnych obrazów rzeczywistości do podświadomości tego architekta twórcy, który potem na pewno ma wpływ na to, w jaki sposób on tą przestrzeń wyobraża i ją potem rekonstruuje, bo bardzo lubię powtarzać cytat z Bogdana Pniewskiego, który powiedział, że budynek powinien być pozytywną rekonstrukcją rzeczywistości. No, w stronę dobra publicznego, bo mówił o budynkach publicznych, ale właśnie to, co rekonstruujemy, w jaki sposób i w jaką stronę, to właśnie wynika z tej rzeczywistości, którą mamy wdrukowaną w siebie. I tutaj myślę, że dla architektów niezwykle ważne jest to, w jaki sposób oglądają świat i w jaki sposób wchłaniają w siebie to, jaki on jest. I uważam, że literatura, podobnie jak sztuki wizualne, dostarcza najpełniejszego obrazu świata, chociaż nie jest on uchwytny często, prawda? Bo literatura posługuje się metaforą, właśnie tym przekazem subiektywnych odczuć. To zatrzymajmy się nad tym. Zastanawia mnie sprawa interpretacji, intuicji, która oczywiście w różnym znaczeniu tego pojęcia jest nieodzownym elementem twórczości, także architektonicznej, ale także zarówno pracy pisarskiej, jak i pracy interpretatora tekstu. Inaczej przebiega praca analityczna na dokumentach, na zapisach faktograficznych, na materiałach obrazowych, a inaczej na dziełach, na tekstach, które łączą fikcję literacką, które łączą informacje na temat epoki, na temat odczuć zbiorowości, także z takim subiektywnym, personalnym wrażeniem czy zapisem narratora. I chciałam zapytać o to, czy dla architekta, który obcuje z obrazem przestrzeni z poprzednich epok, z poprzednich wcieleń obiektu czy miejsca, poprzez właśnie tekst literacki, tekst mocno taki zabarwiony subiektywnym właśnie sposobem przedstawiania świata, czy dla architekta jest to cecha, która taki materiał trochę dyskredytuje jako mało wiarygodny, czy wręcz przeciwnie? Czy staje się w pewien sposób zapisem relacji jednostki z przestrzenią, jej wrażeń, co może posłużyć jako jakąś taką wskazówkę bardzo osobistego oglądu przestrzeni? Jednym słowem, czy fikcja literacka, która gdzieś tam się pojawia w materiałach literackich, jest przeszkodą, czy raczej tym elementem intrygującym dla architekta? No myślę, że właśnie intrygującym w literaturze. Bo zakładam, że literatura oczywiście nie jest nigdy jedynym źródłem informacji o tej przestrzeni. Ale prześledzenie czy właśnie interpretacja tych pojedynczych relacji pozwala na przykład na wychwycenie jakiegoś specyficznego ducha miejsca, wynikającego z jego historii, właśnie z tego, jak jest postrzegane. Dla mnie takim przykładem świetnym jest
jest esej Marty Zielińskiej o Placu Defilat, która interpretuje kolejne dzieła literackie i właśnie wychwytuje tego ducha otoczenia Pałacu Kultury, no, który jest w jakimś sensie jednak, myślę, że wszystkim warszawiakom dobrze znany, chociaż trudno go wychwycić, bo ona tam podkreśla pewną trwałość nietrwałości tego miejsca i właśnie robi to przez interpretację niezwykle subiektywnych, a czasami włożonych pomiędzy wiersze opisów Tyrmanda, czy interpretując brak tego miejsca z kolei w twórczości bodajże Białoszewskiego. I także trudno powiedzieć, czy dla architekta czy urbanisty mogłaby to być jakaś bezpośrednia wskazówka, prawda, do projektu. Natomiast na pewno jest to sposób, w jaki tego ducha miejsca można uchwycić. Tego, czego się nie znajdzie w żadnych ankietach, badaniach, czy nawet na mapach, tak? Chociaż oczywiście ona też do map się odwołuje, do stanu faktycznego. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład w kontekście naszej rozmowy, ponieważ profesor Zielińska jest właśnie literaturoznawcą, który zajmuje się zagadnieniem przestrzeni w literaturze, kartografią literacką między innymi. I pamiętam sprzed kilku lat tekst twojego autorstwa, który przygotowywałaś w ramach grantu właśnie literaturoznawstwo architektoniczne. Ten tekst poświęcony był między innymi niezrealizowanym projektom zagospodarowania Placu Defilat i właśnie przywołanie to się pojawiało do tekstów literackich i co jest właśnie dla mnie tutaj bardzo takie interesujące, oglądanych przez pryzmat tych kategorii badawczych, którymi posługuje się literaturoznawca. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki fajny przykład potwierdzający założenia tego podejścia, o którym mówimy od początku, że ten duch miejsca, o którym mówisz, jest bardzo ciekawym i przydatnym aspektem w procesie projektowym, a jednocześnie ten warsztat literaturoznawczy, bo w tym przypadku mamy właśnie esej już badacza, pomaga, wspiera, otwiera na jeszcze jakieś dodatkowe aspekty, posługując się rozpoznaniami z zakresu na przykład edytorstwa naukowego, poetyki, nawet strukturalizmu, bo mamy tutaj do czynienia z przestrzenią podwójnie rozumianą, właśnie tą przestrzenią rzeczywistą, która jest przedmiotem naszego zainteresowania, ale także z przestrzenią tekstu, który wymaga jakiegoś takiego aparatu też interpretacyjnego. I pozostając jeszcze przy właśnie tej tekstowości, ale nie tylko w odniesieniu do takiej literatury kanonicznej, do literatury pięknej, chciałabym poruszyć wątek gatunków wyrosłych też z innych obszarów, na przykład z dziennikarstwa, pisarstwa, które oscyluje bardzo mocno gdzieś na granicy właśnie takiej podniosłej, patetycznej, nobilitującej mocno narracji, a pomiędzy codziennością, zwykłością, językiem, bo do sprawy języka zechcę wrócić, charakteryzującym też określone grupy społeczne. Jednym słowem, panie profesorze, zwracam się do Włodzimierza Pesela, czy mówiąc o języku, o tekstowości w kontekście analizowania przestrzeni, gatunek i kontekst, co jest też bardzo ważne dla badań literaturoznawczych, kontekst epoki, język epoki mają wpływ na analizę taką prowadzoną z perspektywy studiów miejskich. Tak, ja jestem kulturoznawcą, rzeczywiście, jak powiedziano, a kulturoznawstwo, jak kiedyś to ujęli już nieżyjący profesorowie, profesor Zary Janiszewska i profesor Burszta w tytule pewnego tomu, to dyscyplina bez dyscypliny. Już nie będę interpretował tego tytułu, ale dość powiedzieć, że kulturoznawstwo to taka platforma, na którą badacze wstępują albo od której się odbijają w różne strony. Ja jestem jednym z tych, którzy odbijają daleko od literatury, ale może dobrze, bo wtedy można spojrzeć z trochę większego dystansu, chociaż nie zawsze też da się odbić, do czego dojdę. Bo kiedy kulturoznawca myśli o literaturoznawcach, to przyjmuje, że zadaniem literaturoznawcy między innymi jest ustalanie jakiegoś kanonu.
czyli pokazywanie, które dzieła zawierają tą nadwyżkę literackości i są właśnie literackie per se. Tymczasem jakby kulturoznawca lubi szukać jakichś takich rejonów pośrednich, spojrzeć z ukosa i przypomina sobie w tym miejscu, że literatura, no to jest nie tylko właśnie ta beletrystyka w najściślejszym tego słowa znaczeniu, ale również literatura faktu, czy nawet literatura użytkowa, żeby taką starą kategorię Skwarczyński, tak? Jeśli się mylę, to mnie popraw przywołać. I reportaż z punktu widzenia wiedzy o mieście, czyli tak jakby ta forma spogranicza literatury i gatunków dziennikarskich, no jest bardzo istotna. To co by nie myśleć o zawartości merytorycznej tekstów Springera, no to Springer jako w ogóle zjawisko tworzy ten klimat, w którym do zagadnień miejskości czy problemów miast są przyciągani rzeczywiście czytelnicy szerokim strumieniem, a zarazem tworzy jakąś płaszczyznę porozumienia między humanistami, a nie humanistami. Z powodu prowadzonego aktualnie projektu mam do czynienia właśnie z przedstawicielami nauk inżynierskich, może nie bezpośrednio architektami, ale rzeczywiście inżynierami, w tym morskimi, i właśnie reportaże, tak? Springer, czy te dotyczące małomiasteczkowości, jak Szymaniaka, one są czytane i gdzieś jest tutaj to wspólne zaczepienie, tak? Że możemy jakby do tego nawiązać i poszukiwać wspólnej perspektywy. A jeszcze chciałbym do tego dodać to, że studia miejskie jakby są bardzo szerokim obszarem i roboczo sobie wyznaczyłem dwa bieguny skrajne. Jednym są takie studia miejskie, które uwzględniają zagadnienia systemowe, czyli zależność życia miasta od polityki, gospodarka, komunalna kwestia prawa, tak dalej i tym podobnie, a drugim takim biegunem są miastofilskie ujęcia, warszawianistyka na przykład, tak, jako jakby rodzaj też pisarstwa bardzo często nostalgicznego i że gdzieś trzeba znaleźć środek i że ten środek właśnie wiąże się z codziennością i urbanomarginaliami, jak to nazwałem, czyli z takim obszarem, gdzie widoczne są te oddziaływania systemowe, gdzie widoczna jest jakby praca urbanistów, architektów, wpływ polityczny, ale zarazem, które jakby umykają jakiejś uwadze tak zwanym poważnym, tak, analizą, a codzienność jest jakby tą dziedziną rzeczywistości, której opisy są zawsze jakoś zindywidualizowane, czy prywatne i tutaj literatura wkracza i czy to jest reportaż, książeczkę Cichego, Pozwól rzece płynąć, która jest właśnie takim zapisem codzienności, bytowania na ochocie codziennych obserwacji. Mhm. A zatrzymując się jeszcze w tym miejscu nad właśnie specyfiką studiów miejskich i też sferą, którą one obejmują, chciałabym jeszcze poruszyć wątek dotyczący tej percepcji, postrzegania świata przez pryzmat tekstów, ale także przez pryzmat praktyk. Ponieważ to pojęcie praktyki, tak jak wiele pojęć wraz z postępem cywilizacyjnym ulega redefinicji, wchodzi w grę z tradycją, odpowiada na jakieś też zjawiska, które są wytworami po nowoczesności. I teraz, gdzie ta teoretyczna refleksja wydaje się niewystarczająca i wymaga jeszcze tych narzędzi praktycznych, tego takiego namacalnego doświadczenia miasta. Chciałabym nawiązać tutaj właśnie do tekstu Bolesława Stelmacha, który jest poświęcony jego pracy nad projektem Teatr w budowie. To jest zapis powstawania Teatru w budowie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i w tym wprowadzeniu właśnie Stelmach jako architekt odwołuje się między innymi do myśli Heideggera, do heideggerowskiego zamieszkiwania, ale także do kwestii wartości przestrzeni. I w taki bardzo ciekawy sposób wprowadza nas w tą taką sferę pomiędzy tą architekturą doświadczalną, namacalną, którą postrzegamy też poprzez zmysły dotyku, poprzez materiały, które składają się na całe to takie istnienie zjawisk architektonicznych, ale także bardzo mocno akcentuje też tą sferę właśnie zmysłów i wartości. I do tego zechcę jeszcze wrócić, prosząc o wypowiedź doktora Skalimowskiego, ponieważ hasło przestrzeń wspólnej
jest wartością i jest takim hasłem przewodnim Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, którego Bolesław Stelmach jest dyrektorem. Natomiast pozostając jeszcze tutaj właśnie w kręgu zagadnień o praktykę, o doświadczenie miejskie, Włodku, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć właśnie? Na ile ta refleksja teoretyczna, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu człowieka, społeczeństwa w przestrzeni miejskiej, jest niewystarczająca i wymaga takich bardziej doświadczalnych praktyk? Tak, czy wydaje mi się, że ta kategoria praktyki jest jakąś odpowiedzią na problem reprezentacji, czy jakby zamknięcia humanistyki w takiej dziedzinie, w której humaniści, czy to kulturoznawcy, czy literaturoznawcy zajmują się reprezentacjami, czyli jak jakiś świat, powiedzmy, przestrzeń, czy miasto jest odzwierciedlona w dziele literackim, czy w filmie i to literaturoznawstwo architektoniczne, które zostało tutaj wspomniane, jak rozumiem, jest próbą przekroczenia tego problemu, bo ono rzeczywiście nie odrzuca całego bagażu czy dorobku nauk humanistycznych zajmujących się reprezentacjami. Zresztą jak zaczynałem studia kulturoznawcze, no to całkiem dawno temu i w innym wariancie programu mieliśmy jeszcze zajęcia z poetyki, no to oczywiście zagadnienie przestrzeni w ogóle, tak, w tekście literackim to było jedno z tych fundamentalnych zagadnień na tych zajęciach, a literatura przez nas omawiana sięgała, no wiadomo, tak, początku wieku XX, czyli jakby to literaturoznawstwo architektoniczne, nie odrzucając tego dorobku, zarazem jakby podejmuje funkcję społeczną. Jakby w tej funkcji społecznej widziałbym znaczenie rozumienia w praktyki, tak? Czyli humanistyka może pokazać tym, którzy budują bezpośrednio albo pośrednio, jak zostało tutaj powiedziane, właśnie jakie są wartości przykładane przez użytkowników przestrzeni do budynków, ulic, w tkanki miejskiej, czego ta tkanka miejska też potrzebuje, tak? Jak ona jest właśnie doświadczana zmysłowo. Kiedyś jeden architekt na pytanie moje, tak, jakby co humanistyka może dać architektowi, odpowiedział krótko, pokazać, co można robić lepiej. Ta domena praktyki jako wyjście poza świat tekstowy właśnie jakby temu może posłużyć. Odkrywaniu wspólnemu, co można zrobić lepiej. Literaturoznawstwo architektoniczne jakby szuka tej drogi wyjścia poza ograniczenia teoretyczne, które jakby cały czas wynikają z tego znaczenia reprezentacji jako perspektywy patrzenia na teksty literackie czy teksty kultury w ogóle. Pozostając właśnie w kręgu tych zagadnień związanych z aksjologią przestrzeni, z wartościami, które są obecne nie tylko w tym tekstowym wymiarze miasta, tutaj już znowu wrócę do Toporowa i do tego tekstu miejskiego, gdzie treść jest wpisana w pomniki, wpisana w ulice, to jest jedna rzecz, ale druga to jest też ta sprawa wartości, pewnych imperatywów, które nieustannie stanowią jakiś taki element istotny w procesie projektowym, który jednak jest, zresztą jak pisarstwo podobnie, uwikłany w politykę, w pewne szersze sieci relacji, które w pewien sposób wpływają na twórcę pojmowanego jako pisarza i jako architekta. Zatem jeżeli mówimy o procesie analizy, interpretacji, typowy interdyscyplinarny taki związek historii, architektury, polityki. Zwracam się do doktora Skalimowskiego z prośbą o jakąś taką refleksję głębszą na temat właśnie tej sfery emocjonalnej, sfery wartości, ale oglądanej przez pryzmat właśnie historii, przez to, jak w kolejnych epokach, bo jednak w przypadku Warszawy możemy to obserwować w kolejnych odsłonach, ten wpływ polityki, wpływ tych pewnych zależności odcisnął piętno na architekturze, bo wiadomo, że i w epoce wazów cały ten koncept związany z triumfalnym kompleksem wazów. Zresztą projekt nie do końca zrealizowany, bo mam tylko kolumnę Zygmunta z tych założeń dzisiaj w takiej tkance fizycznej. Możemy się z nią zmierzyć, ale też przemoc symboliczna, która była przecież obecna w procesie rusyfikacji architektury w czasie Królestwa Polskiego. Różne wpływy, które uobecniały się w socjalistycznych koncepcjach urbanistycznych, w decyzjach podejmowanych przez architektów. Jak to wszystko łączy się w tym procesie badawczym historyka, który
patrzy takim okiem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość na architekturę, na urbanistykę i na cały ten proces projektowy. Ja mam przyjemność pracować w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, którego twórca i dyrektor profesor Bolesław Stelmach ukuł hasło przewodnie przestrzeń wspólna jest wartością. To hasło wydaje mi się bardzo zręczne i bardzo trafne, bowiem tak jak system powszechnej opieki zdrowotnej, prawda, czy system ubezpieczeń społecznych jest wartością, tu się wszyscy zgodzą. On różnie działa, no ale jest zdobyczą i wartością. Tak również przestrzeń, która nas otacza, jest wartością. Oczywiście mam tu na myśli przestrzeń wspólną, bo to, że mamy przestrzeń prywatną, swoje mieszkanie, które urządzamy, w którym się dobrze czujemy i o nie dbamy, to jest jasne, ale równie istotne jest to, co za progiem, używając określenia Błażeja Brzostka, czyli ulica, otoczenie, przestrzeń, w której przebywamy, ale na kształtowanie której nie mamy bezpośredniego wpływu. Ale taki wpływ mają politycy, mają decydenci, mają ludzie, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym, bo to nie jest tak, że twórca, projektant, architekt może coś zaprojektować i to po prostu zrealizować. Nawet jeżeli dysponuje kapitałem i dysponuje terenem, to i tak ograniczają go przepisy. I w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oczywiście przygotowujemy różnego rodzaju wystawy, przygotowujemy działania edukacyjne. Jednym z takich przedsięwzięć jest nasze zaangażowanie w studia, o których tutaj mówimy, ale także badamy te zależności. I tutaj przechodząc już do pytania, w Warszawie po 1945 roku, w mieście bardzo specyficznym, ponieważ w znacznym stopniu zniszczonym celowo, z premedytacją przez Niemców, no ta historia się rozgrywała niejako na, chciałbym powiedzieć, znaleźć jakieś dobre słowo, no ale to było wydarzenie, które się zdarza raz na kilka pokoleń, że można zbudować właściwie miasto na nowo, poprawić wszystkie błędy. I tutaj doszło do pewnego rodzaju synergii, ponieważ władze polityczne, oczywiście nie wybrane w ramach mechanizmów demokratycznych, tylko narzucone, ale jednak szukające jakiegoś poparcia i zakotwiczenia, no weszły w tę grę z twórcami, z urbanistami, z architektami. No i Bolesław Bierut, który tutaj jest symbolem tego okresu, no stał się pewnego rodzaju mecenatem tego wszystkiego. Na wzór dawnych władców, królów, ludzi, którzy finansowali, inspirowali różnego rodzaju wielkie działania. Czy Bolesław Bierut dorósł do tej roli, to jest zupełnie inna dyskusja. Ja uważam, że nie do końca. No niemniej taka była rzeczywistość. I żeby Warszawę odbudować, trzeba było się liczyć ze zdaniem różnego rodzaju polityków, członków partii. Czy dobrze, czy źle, że tak było? Oczywiście pierwsza odpowiedź, która przychodzi na myśl, to źle. No bo to byli dyletanci. To byli ludzie, którzy mieli ambicje, czy mieli pretensje w kierunku ambicji, bycia, osobami decyzyjnymi, snobowali się na pewne znajomości, na pewną wiedzę, która zazwyczaj była bardzo powierzchowna, ale uprzykrzali życie fachowcom, architektom, urbanistom. Z drugiej strony, jak na to spojrzymy, no jednak była to perspektywa użytkownika. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jednak perspektywa takiego przeciętnego, ja nie lubię tego określenia, ale takiego szarego człowieka. I pod tym względem te ich spostrzeżenia dotyczące szerokości ulicy, wysokości parapetów, no one były cenne i można z nich dzisiaj, śledząc te protokoły, bo mam na myśli tutaj właśnie zapisy z tych spotkań, wyciągnąć bardzo wiele informacji na temat tego, w jaki sposób myślano o funkcjonowaniu tej przestrzeni. Także zwracam uwagę na pewien typ źródeł, które są związane właśnie z historią, ale one mogą być bardzo pomocne dla współczesnych projektantów. Żeby nie siedzieć tylko i wyłącznie w tej Warszawie, żeby to nie było takie warszawocentryczne, chciałbym zwrócić uwagę także na kolejny aspekt wykorzystania historii, która jest pomocna przy działaniach jakby bieżących. No nie wiem, mamy teraz sytuację na Śląsku, prawda, gdzie doszło do klęski żywiołowej i nagle się okazuje, że pojawia się spór o autorstwo i realizację zbiornika retencyjnego w Raciborzu, prawda? Politycy się odwołują do początków tej inwestycji, przypisując ją sobie, a to jest przecież historia, bo decyzja zapadła w 2001 roku, podjęta za czasów rządów premiera Buzka, który
który ją podjął po katastrofalnej powodzi w roku 97, ale to także była historia, ponieważ on sięgnął przecież do planów sprzed ponad 100 lat, po powodzi z 1880 roku, która nawiedziła tamte tereny i zaczął realizować inwestycje, które dzisiaj, jak wiemy, uratowała przed zalaniem Wrocław i Opole. I prawda, politycy, którzy w zasadzie sięgają do historii, no bo to jest historia, ale wykorzystują ją do bieżących celów. I prawdopodobnie dzięki temu, że to był sukces, powstaną takie zbiorniki kolejne, takie kolejne inwestycje. Także tu mamy przykład wykorzystania historii. I trzeci czynnik, który wydaje mi się dość istotny przy wszelkiego rodzaju inwestycjach w przestrzeni publicznej, to są także kwestie własnościowe, prawda? Ponieważ to, tak jak już wspomniałem, nie dzieje się w próżni. I na przykład dekret Bolesława Bieruta, dekret komunalizacyjny, który jest przecież historią. Już historycy dyskutują, skąd on się wziął, czy to jest rozwiązanie polskie, czy to jest z Rotterdamu, z Europy Zachodniej, nieważne. Faktem jest, że to jest czynnik, który w znacznym stopniu ograniczał i do dzisiaj determinuje inwestycje, które się dzieją to tutaj akurat jest przykład Warszawy, ale to dotyczy również innych terenów. Także zwracam uwagę, że w badaniach nad przestrzenią źródła historyczne, czy w ogóle wykorzystanie historii, odwołania do historii są niezwykle ważne, a nie zawsze takie oczywiste, bo mówiąc o historii, no właśnie myślimy o tych wazach, o których wspomniałaś, a to jest także historia bliższa. Słuchając Cię, mam taką myśl ad hoc, że zarówno źródła historyczne, jak i ta perspektywa literaturoznawcza jak najbardziej wobec zjawisk, z którymi się spotykamy i borykamy obecnie, mogą stanowić bardzo, bardzo przydatne i bardziej niż to jest jakby uświadomione w społeczeństwie, bardzo przydatne ścieżki analiz i też mogą dostarczać wiele narzędzi takich analitycznych, poszerzających rozpoznanie o to pole właśnie relacji szeroko pojętych. I już od jakiegoś czasu, na przykład w konkursach europejskich, pojawia się hasło związane z ekologią, z ochroną klimatu i także odejściem od polityki węglowej. I pośród tych różnych zagadnień, z którymi muszą zmierzyć się osoby składające wnioski grantowe, pojawia się hasło tej zmiany behawioralnej. I wydaje mi się, że tutaj fajnie się łączą właśnie te dyscypliny, które dzisiaj przywołujemy, czyli właśnie te materiały źródłowe, materiały historyczne, poprzez ten wgląd w rozwiązania, które miały miejsce w przeszłości, otwierają oczy, otwierają jakby umysły na pewne koncepcje, które po przetworzeniu mogą być bardzo przydatne dzisiaj, oczywiście zmodyfikowane w odniesieniu do bieżących zjawisk. I tak samo właśnie ta zmiana behawioralna, która musi się, mówię już na przykład nie o kwestii związanej z zagrożeniami powodziowymi, ale właśnie tym odejściem od polityki węglowej, ta zmiana behawioralna wiąże się z dużo szerszym wyzwaniem, czyli zmianą myślenia. Ponieważ określone praktyki kulturowe związane na przykład z tym przemysłem wydobywczym też wytworzyły imaginaria społeczne, pewne całe wzorce zachowań kulturowych i dotarcie do nich poprzez pryzmat tekstów, które są poświęcone tym zjawiskom w przeszłości, może być bardzo przydatne w procesie projektowania tej zmiany właśnie takiej społecznej. Ciągle tak staram się myśleć interdyscyplinarnie, rozmawiając z przedstawicielami różnych dyscyplin. To słusznie. I znowu wraca mi jakby do początków naszej rozmowy myśl do tej perspektywy architekta, urbanisty, praktyka, ponieważ to hasło przestrzeń wspólna jest wartością, koresponduje bardzo mocno z ideą zaproponowaną i propagowaną przez Marka Budzyńskiego, czyli przestrzeni dla życia. I jeżeli mówimy właśnie o tych zagadnieniach związanych z zagrożeniem klimatycznym, z dążeniem do poprawy jakości w ogóle w tym kontekście ekologicznym, to Krystyno, przestrzeń jako przestrzeń dla życia, ale uwzględniająca też właśnie tu całą sferę związku z przyrodą. Wiem, że jesteś autorką, współautorką projektów, które bardzo mocno eksponują tę kwestię. Jak to wygląda w procesie projektowym? Bo tutaj właśnie Andrzej wspomniał o tych zależnościach od różnych wytycznych, kwestii związanych z polityką, z inwestycją, z przepisami, czyli tych różnych takich elementach, które w pewien sposób krępują właśnie tą inwencję twórczą architekta. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zagadnienia związane z budowaniem przyjaznym dla klimatu i uwzględniającym te związki architektury, urbanistyki i przyrody?
Nie wiem, czy ma to jakiś związek z literaturą, pewno ma, ale widzę to tak, że każdy z nas ma jakiś swój system wartościowania, widzenia rzeczywistości, który jest jakby pewną matrycą, którą nakłada na to, co widzi i akurat robi. I w tym, co robi Marek Budzyński, w tym się tworzy właśnie pewien imperatyw nakładania kategorii przestrzeni dla życia. Tutaj zacytuję jego właśnie kategorię stworzonej bez udziału człowieka oraz tej stwarzanej przy jego udziale, czyli po prostu interpretowania i świata i tego, co próbujemy w nim zbudować, no właśnie przez osiąganie jedności przeciwieństw natury i kultury. I myślę, że to jest właśnie ten problem widzenia świata dosyć właśnie pozarozumowego, nawet bez analiz, a raczej przez budowanie cały czas pewnej syntezy, przedstawianie go właśnie w taki sposób, jako związki między naturą i kulturą. I akurat wydaje mi się, że nie jest to do końca zbieżne z tymi współczesnymi trendami przestrzennymi, gdzie szukamy natury wszędzie i na przykład widzimy tą przestrzeń wspólną, publiczną jako coś, co powinno być zielone, wypoczynkowe, budujące pewne, powiedzmy, ekologiczne wzory konsumpcji. Jednak u Budzyńskiego jest cały czas utrzymywanie tej tradycyjnej dychotomii przestrzeni miejskiej, czyli kulturowej i przestrzeni zupełnie przyrodniczej, jakiejś warstwy, która pozostaje poza naszą kontrolą. I na tym są budowane te relacje, co widać w jego projektach. Natomiast myślę też, że właśnie nawiązując do jakiegoś wzorca, który my sami zawsze nakładamy na to, co doświadczamy, to dotyczy też odczytywania oczywiście literatury wszystkich źródeł, że koniec końców znajdujemy tam to, czego szukamy, czego chcemy. Ten nasz subiektywizm oparty na wartościach, które mamy zinternalizowane, decyduje o tym, jakie wartości na koniec są wspierane przez naszą twórczość. Może dygresją, ale na temat, dygresją spowodowaną wypowiedzią przedmówczyni, ale też wątkiem zbiorników retencyjnych. Takim pisarzem, u którego można znaleźć wszystko, jest Prus. I Prus był zwolennikiem regulacji rzek. Co prawda, Wisła go interesowała nie Odra ze zrozumiałych względów, ale cytuję tutaj z pamięci, to w latach 80. XIX wieku. Tak? Pisał w Niwie, że już jestem strasznie zmachany pisaniem o regulacji rzek, ale do regulacji Wisły będę wracał, bo warto. I to jest jakiś kontekst też do tych współczesnych debat, a w tekście profesor Zieliński, tym o placu Defilat z tomu Warszawa Dziwne Miasto, Prus się też pojawił z hasłem agorafobia i to ja co zapamiętałem na zawsze z tego tekstu, plac Defilat jako przestrzeń agorafobiczna i agorafobia Prusa, więc jakby Prus otwiera różne szufladki i do tych miejsko-przestrzennych poszukiwań się świetnie nadaje jako autor. Tak, ale co ciekawe, też zajmował się kwestią kanalizacji i zmodernizowania Powiśla pod tym względem, tak? I zdaje się nawet pisał na Miasta pod spodem, co znowu się przydało w tych latach bezpośrednio powojennych, kiedy zbudowany system kanalizacji ogólnosprawnej był w zasadzie taką siatką odbudowy miasta, prawda? Najpierw były te obszary, gdzie były zbrojenia, dopiero jakby kiedy się wyczerpały, to można było sięgać dalej. Pozostając jeszcze jakby ciągle w kręgu tych zagadnień związanych z tekstowością, to chciałabym wrócić jeszcze do tej perspektywy historyka, ponieważ Andrzeju, jesteś autorem książki o Józefie Sigalinie, który jest postacią bardzo ciekawą, jeżeli mówimy właśnie o tych związkach architektury i polityki i różnych wpływów, ponieważ z jednej strony jest postacią, która odpowiada za kluczowe projekty jak MDM, Trasa WZ, Trasa Łazienkowska i tak dalej, a z drugiej strony ma tą taką interesującą biografię ze względu na swoją przynależność do partii i pewne kręgi zależności, ale to, co chciałabym cię zapytać w kontekście dzisiejszego spotkania, to znowu ta kwestia materiałów, bo z tego, co się orientuję, to pewne informacje na temat jego działalności, jego życia są dostępne jakby dla współczesnego odbiorcy dzięki temu, co on po sobie zostawił. Ale jeśli dobrze pamiętam, to pracując nad książką uwzględniłeś też jeszcze inne materiały archiwalne, które dają jeszcze szerszy ogląd. I to pytanie o czytanie przestrzeni, ale przestrzeni rozumianej wielorako.
jako przestrzeń tekstu, jako przestrzeń historyczna, jako przestrzeń zależności. Jak to było z Sigalinem i z materiałami archiwalnymi? O, tutaj miałem taką komfortową sytuację, ponieważ bohater mojej książki był architektem. Skończył studia, wprawdzie długo mu to zajęło, ale skończył. Projektował niewiele, natomiast bardzo dużo po sobie zostawił materiałów, ponieważ miał zarówno ambicje administracyjne, jak i ambicje literackie. Był autorem kilku książek, najbardziej znane są jego wspomnienia, oparte na dokumentach, ale dokumentach w znacznym stopniu wytworzonych przez siebie samego, uratowanych przez siebie samego. Także ta praca była przyjemnością i tak jak mówię, paradoksalnie naczelny architekt Warszawy, ponieważ taki urząd piastował Józef Sigalin po roku 51, ten naczelny architekt nie zostawił po sobie projektów. To nie jest tak, że on MDM czy otoczenie Pałacu Kultury zaprojektował. Nie, on to nadzorował, ale jakby jego rola polegała na tym i jego pozycja polegała na tym, że będąc w pewnym takim nieformalnym kręgu wtajemniczenia partyjnego, tak jak powiedziałaś, członek komunistycznej partii przed wojną, no tak się złożyło, że w wyniku ustaleń pojałtańskich Polska była krajem w komunistycznej strefie wpływu, w związku z tym Józef Sigalin jako przedstawiciel tego środowiska, no, miał władzę, prawda? I tę władzę wykorzystywał zarówno do forsowania projektów swoich, cóż to dużo powiedzieć, przyjaciół, kolegów, którzy z nim pracowali przy trasie WZ i później przy innych inwestycjach, ale także innych architektów. I wykorzystywał również tę władzę, żeby pewne projekty blokować. Chciałbym pokazać, że funkcja naczelnego architekta Warszawy, funkcja administracyjna była jedną w zasadzie z kluczowych i decydujących funkcji przy procesie jakby odbudowy miasta. Właśnie nie architekta czynnego, tylko człowieka, który miał wydeptane korytarze do władzy, potrafił tam dotrzeć w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób zaprezentować projekt lub zniechęcić do niego. I materiały, które zostały z tych posiedzeń, materiały, które zostały z jego notatek, no dają nam naprawdę bardzo, bardzo ciekawą perspektywę tych działań. Czasem zakulisowych, czasem oficjalnych, bo to wiąże się też z tą jakby działalnością Bieruta i jego ekipy, tych mecenasów, prawda? Więc nie zawsze to było zakulisowe, czasem było wręcz przeciwnie, w świetle Jupiterów, publikowane w prasie. Ale możemy z tego naprawdę bardzo dużo rzeczy wyciągnąć. Mam wrażenie, że to są mechanizmy, które są po prostu uniwersalne. Wtedy był Bolesław Bierut, dzisiaj mamy innego decydenta politycznego, wtedy mieliśmy głównego mecenasa w postaci państwa. Teraz nadal wielkie inwestycje, jednak to są inwestycje państwowe, no ale mamy też prywatny kapitał, prawda, który ma również ambicje, nierzadko równie duże, żeby zabudowywać tę przestrzeń wspólną. No i znając te konteksty i znając właśnie te mechanizmy, które za tym stoją, no wiele rzeczy możemy zrozumieć. Ja tutaj wracam, już nie będę tego wątku znowu rozwijał, ale kwestia tej rywalizacji politycznej, która jest elementem bieżącej działalności. Jedna ekipa polityczna odwołuje się nie zawsze świadomie do dokonań swoich poprzedników, to jest historia już, prawda? I chce albo dokonać czegoś większego, lepszego, prawda? Żeby to przyćmić i to jakby wpływa na pewne decyzje, które podejmuje lub pewne inwestycje, które są zaniechane, bo to też jest czynnik istotny. No, dyskutujemy tu o centralnym porcie komunikacyjnym, o sieci kolejowej, czy powinno być to robione, czy nie. Często pojawia się argument, że nasi poprzednicy to robili, to był błąd, prawda? I my to zarzucamy. No, to jest jakby już kwestia bieżącej polityki, ale nadal jest to odwołanie do poprzedników. Jeżeli mogę nawiązać do Sigalina, on jest dlatego, wydaje mi się ciekawy, znaczy on wydaje mi się ciekawy z wielu powodów, ale to rozmawiamy teraz o konkretnym aspekcie jego działalności, czyli pisarstwie. On był bardzo płodnym autorem tekstów, z tym, że on był jednak człowiekiem czynu, prawda? To nie był człowiek teorii. Te teksty, które pisał, one początkowo miały charakter bardzo kronikarski, później wszedł niestety, moim zdaniem, ze szkodą dla jego pisarstwa. No, poszedł w taką stronę bardziej dydaktyczną, propagandową, no ale też takie były czasy, jak to się mówi. Później to porzucił. A on nie miał nigdy ambicji, pomimo tego, że się jako architekt w ogóle wyrażał głównie słowem, nie obrazem. On bardzo mało rysował. Mam wrażenie, że słabo mu to wychodziło. No ale jeżeli porównamy na przykład z rysunkami jego bliskiego współpracownika i przyjaciela Jana Knotę, czy Zygmunta Stępińskiego, no to można było mieć kompleksy. W związku z tym Sigalin jednak poszedł w słowo pisane. I wydawałoby się, że można byłoby z tych tekstów właśnie odczytywać jego, że tak powiem, wizje architektoniczne. No nie bardzo, ale on jest niezastąpionym źródłem, ponieważ interesowało go właśnie to wszystko, co w zasadzie, mam wrażenie, architektów piszących rzadko kiedy interesuje.
pracuje, bo on bardzo szczegółowo opisywał zaplecze inwestycji, wszystkie problemy, wszystkie wyzwania, które za tym stały. Oczywiście jakby nie odmawiał sobie dawania rad na przyszłość, ale to też jest bardzo ciekawe, bo pokazuje jakby sposób myślenia w tamtych czasów. Dlatego pomimo tego, że nie zostawił żadnych traktatów filozoficznych, nie są to żadne takie teksty, które moglibyśmy dzisiaj analizować właśnie pod kątem, no nie wiem, jakiejś takiej głębokiej myśli, no, jakiejś ponadczasowej. Są bardzo cenne. W ogóle architekci powinni więcej pisać, tak mi się wydaje. I właśnie nie takich bardzo poważnych traktatów filozoficznych, mówię to oczywiście w cudzysłowie, ale więcej notować z takiej bieżącej pracy. Mówię to jako historyk, który pracuje na takich źródłach. Byłoby to bardzo pomocne. Ale jednocześnie żeśmy tutaj wytyczyli ważny obszar badawczy dla literaturoznawstwa architektonicznego, czyli piszący architekci. Tak. Bo to dotyczy, Sigalin jakby przypadek sam sobie, ale to dotyczy wielu architektów. No, pierwsze, co mi przyszło do głowy, pani Barbara Bańkowska, osoba, która się walnie przyczyniła do odbudowy Gdańska, jeszcze żyjąca w świetnej formie. To jest współautorka takiego opracowania o 100 lat planowania w urbanistyce polskiej. No też wydała swoje, co prawda w takim trochę drugim obiegu, nie w mainstreamie, swoje wspomnienia i to jest dla kulturoznawcy kapitalne źródło, bo gdybym oglądał rysunki, to z tych rysunków by nic nie wyczytał. Natomiast jakby wtopienie tego procesu odbudowy miast w doświadczenie też prywatne. Ja bym tutaj jeszcze dodał taką glosę, taki komentarz ad vocem. Zauważyłem pewną prawidłowość, że no to oczywiście nie jest tak, że architekci w ogóle nie piszą. Nie zawsze publikują, ale piszą. I zauważyłem, że lepsze z punktu widzenia zarówno odbioru, jak i w ogóle możliwości wykorzystania tych tekstów są teksty autorstwa architektów czynnych, praktykujących, z dorobkiem. Nie mówię o tym, że to musi być wielki dorobek historyczny, ale ludzi, którzy coś zrealizowali, ale mam wrażenie, że jeżeli jest praktykujący architekt, inżynier, on potrafi w sposób zwięzły, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, opisać tę rzeczywistość, czy te swoje, że tak powiem, działania, niż architekt teoretyk, który ma gigantyczną wiedzę, ma na to spojrzenie właśnie przez pryzmat tych wszystkich tekstów, tych lektur, które ma za sobą i bardzo często jest tak, że ja czytam 10-15 stron, no dobrze, no domyślam się o co chodzi, ale potem biorę tekst, na przykład wspomnienia Zbigniewa Karpińskiego, który zapisał wspomnienia dotyczące budowy ściany wschodniej. I to są bardzo niewielkie objętościowo wspomnienia, no ale ja się nie jestem w stanie od tego oderwać. Tam są i zdanie po zdaniu, tam jest tyle informacji, tam jest taki ładunek zarówno emocjonalny w ogóle w tych krótkich, prostych zdaniach, takich naprawdę technicznych. No ale to jest jakby taka moje spostrzeżenie, moja perspektywa. No i jeżeli będzie możliwość na studiach, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę też na ten typ źródeł. Pozostając przy zagadnieniu tekstów napisanych przez architektów, to nie możemy pominąć nazwiska, które tutaj powraca od początku. Marek Budzyński przecież stworzył, napisał, właśnie nie wiem, napisał to jest takie nieoddające. Właśnie stworzył, to pierwsze skojarzenie chyba będzie bardziej trafne. Stworzył dzieło, takie, które łączy w sobie właśnie tę dziedzinę humanistyczną i architektoniczną w postaci wymiernego efektu, jakim jest książka, ponieważ on połączył właśnie te aspekty, o których Andrzej wspomniał. Jako architekt działający, mający wspaniały dorobek na swoim koncie, wprowadza nas w ten proces właśnie taki twórczy, ale przez pryzmat też własnych emocji, tak to odczytuję, nie tylko osoby stojącej z zewnątrz i mówiącej o emocjach społeczeństwa i przestrzeni, które wschodzą w wzajemne relacje, ale też jakby poprzez przywołanie tych własnych doświadczeń związanych z procesem twórczym uwrażliwia nas na te aspekty związane z przestrzenią, które są istotne dla architekta jako twórcy, który w pewien sposób odpowiada za to, jak będzie kształtowana ta relacja społeczno-architektoniczna. Mi się nasuwa już pewna konkluzja, która by mogła zamknąć nasze spotkanie. Kluczowym jest hasło humanistyka architektoniczna.
ponieważ ono w pewien sposób pokazuje tą ścieżkę, którą my w zasadzie, bo my współpracujemy ze sobą już od wielu, wielu lat w ramach różnych inicjatyw długofalowych bądź doraźnych, drogę, jaką przeszliśmy od tego literaturoznawstwa architektonicznego do humanistyki architektonicznej. Ale to hasło jest o tyle takie niezamykające się w takiej linearnej właśnie ramie, ponieważ w momencie, kiedy przed wielu laty, w 2016 roku współpracowaliśmy w ramach grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, to już wtedy... Którego byłaś kierowniczką. No tak. Warto wspomnieć o tym. Tak się złożyło. To już wtedy właśnie te idee, które tutaj bardzo, bardzo chcemy wyeksponować w ramach tych studiów, nam przyświecały, przynależały właśnie do zagadnienia humanistyki architektonicznej. I to, co chciałabym podkreślić, my je definiujemy tutaj jako inicjatywa społeczno-obywatelska, naukowa, jednak jest to pojęcie, które za granicą, w ujęciach anglosaskich, w zasadzie już zajmuje pozycję subdyscypliny, ponieważ zarówno sieć ośrodków współpracujących właśnie w Wielkiej Brytanii, czy Stowarzyszenie Naukowe Humanistyki Architektonicznej z Londynu, to są inicjatywy i ośrodki, które podejmują właśnie tę refleksję analizy architektury, analizy urbanistyki, wytworów przynależnych do tych dziedzin, ale to, co jest istotne, za pomocą, przez pryzmat narzędzi przynależnych do dyscyplin humanistycznych. I takie podejście, opierające się na właśnie tym połączeniu perspektyw, jest wnoszące wiele do współczesnej refleksji na temat wyzwań współczesnego świata, do tej takiej postpandemicznej, uwikłanej w zjawiska związane ze sztuczną inteligencją, zagrożeniami związanymi z kryzysem klimatycznym. Tutaj wracam taką klamrą do założeń w ogóle projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata i do założeń humanistyki zaangażowanej. Tak naprawdę humanistyka zawsze była reakcją na zastaną rzeczywistość. Tak naprawdę architektura i urbanistyka zawsze przynależała de facto do dziedziny humanistycznej. Natomiast pewne ramy, w które jesteśmy wtłoczeni poprzez te struktury takie ministerialne, związane po prostu z tym administracyjnym podziałem dyscyplin, czasem zacierają jakby, tak, tą płynność. To jest, bym powiedziała, o takim charakterze transgresyjnym, przekraczającym granice dyscyplin, dziedzin. I tak bym chyba zdefiniowała te założenia proponowanej przez nas współpracy pod hasłem humanistyka architektoniczna. Nie takie antykwaryczne, przymiotnikowe analizowanie przeszłości i klasyfikowanie jako jakichś takich obiektów, ale przetwarzanie dawnych wzorców, modeli myślowych, postępowań, wzbogacanie ich o rozpoznania i różne ścieżki metodologiczne, którymi dysponujemy, w procesie konstruowania lepszej przyszłości, którą chcemy jakoś zaoferować i na którą wszyscy pracujemy, przestrzeni, która jest wspólną wartością. Kropka. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.